Fajnie jest podróżować w dwójkę z Maćkiem, bo się dogadujemy, jest łatwiej, ale ja jednak lubię też samemu, więc wyrwałem się trochę pochodzić po mieście, połazić, pokręcić się. On tam został w hotelu, wymienia informacje z takimi backpackersami jak my. Fajne towarzystwo, świetni ludzie, naprawdę. Nie wiedzieliśmy za bardzo co robić przez najbliższe 3 dni, a tutaj okazuje się, że podrzucili nam świetną trasę. O kuźwa, gościu. Świetne pomysły i teraz już dokładnie wiemy. Dzisiaj jakiś taki spokojniejszy dzień, albo ja już po prostu przywykłem do tego hałasu i szumu i zadymy, bo już tutaj się kręcę normalnie, łażę, także fajnie, fajnie. Powoli się adoptujemy, rzeczywiście do tego ten hałas i ten bajzel i to zamieszanie to jest szok, szczególnie właśnie te samochody, które próbują się rozjechać na każdym kroku. Ale po paru dniach człowiek się przyzwyczaja i traktuje to już zupełnie normalnie. Teraz naprawdę rozumiem, co znaczy powiedzenie mieć oczy dookoła głowy, bo tutaj z każdej strony nadjeżdżają jakieś motorki, tuk-tuki, próbują cię rozjechać i oni miejscowi wiedzą, jak to robić, idą na pewniaka. Natomiast ja wczoraj zatrzymałem się, to było w ogóle niespodziewane dla gościa, jak tam nie jechał, bo zamiast iść do przodu na ostro, to gość się zatrzymał i koleś wjechał we mnie i zatrzymał się kołem na mojej nodze. Na szczęście wyhamował, bo byłaby złamana. Natomiast rzeczywiście jest tutaj mega młyn i trzeba się troszeczkę zaadoptować do tych warunków, ale to jest fajne, ja to lubię w Afryce. No i walę teraz z powrotem do hotelu, pakujemy się, check out i do następnego miasta i zobaczymy, co za przygoda nas czeka dalej. Ostatnie spojrzenie na nasz pokój. Tam Maćka graty, tu moje, tutaj moje ciuchy, tu się suszą moje graty. Wentylator jest taki, że głowę urywa, jakby spadł, to by nas posiadkował. No i co? $4 za noc w tym przybytku, porządne prysznice, porządne kible, porządne łazienki. Był prąd. Pamiętaj o przejściówce. Kupiliśmy ją za 8 zł na Allegro i dzięki temu można podłączyć taką zwykłą ładowarkę naszą. Pakujemy się i ruszamy w trasę. Jemy ten oto jogurcik, małe bananki do tego jogurtu, check out i zawijamy. Hakuna Matata. Pole, to jest Afryka, tutaj nie wolno się śpieszyć, absolutnie. Popuszczamy Aruszę, mamy w cholerę ciężkie plecaki, ale jest ok. Problemem nie jest plecak, tylko wyzwaniem jest temperatura teraz. Siedzimy w autobusie do miejscowości Boambonge, dobra, nauczę się kiedyś to wymawiać. Tam są jakieś takie właśnie źródła, gdzie się człowiek pływa, kąpie, kluska. Tam posiedzimy parę godzin i walimy do Moshi, które już jest bardziej ciche, spokojne. Pole, Hakuna Matata, brother. Zasada jest taka. Dobrze jest mieć miejsce przy oknie, bo wieje, możesz to otworzyć i po prostu będziesz wyluzowany, wyluzowana. Ale za to trzeba uważać, z której strony się siada. Ja byłem głupi i siadłem od strony słonecznej. I teraz wali na mnie słońce. I przez godzinę będę teraz po prostu się prażył. No dobra, przyjechałem do Afryki, żeby się opalić. Druga rzecz to taka, że jak nagrywasz, trzymasz coś, nawet tak telefon jak ja teraz, bo sprawdzam mapę, ale trzeba uważać, żeby jakiś motor nie podjechał, samochód nie urwał ręki, albo ktoś po prostu nie wyrwał kamery, telefonu czy czegokolwiek, co masz na kolanach. To tak, jakaś szybka porada. I czekamy, aż się cały autobus zapełni. I tak będzie co chwilę. Cały czas zajeżdża i wypatruje dosłownie jak jakiś jastrząb potencjalne ofiary. Wypatruje, stuka w drzwi, kierowca zwalnia, ten albo ma cały czas otwarte, albo otwiera i krzyczy dokąd jedzie. Człowiek mówi okej, wsiada i jedzie, nie? Jakieś dziecko płacze. Gorąco mu pewnie, albo zimno. Nam gorąco, im zimno. I gość znowu łowi, o, i macha ręką i wykrzykuje nazwę miejscowości. I trąbią jeszcze. O! I już wsiadają. Nie wsiadają. Nie chcą tam jechać. Trzeba być asertywnym. Trzeba być miłym, ale z drugiej strony tutaj trzeba być asertywnym. To prawda. W końcu jedziemy tak, jak się w Afryce podróżuje, czyli po prostu ściśnięci jak sardynki w puszce. Jesteśmy w jakiejś miejscowości, której nazwy nie potrafię wymówić. I tu jest wielki rynek i bazar, ale tutaj po prostu jest jakaś niewiarygodna historia. Siedzi pani z kasą fiskalną
i kasuje nas za kibel, bo tu jest kibel, toaleta. Nie będę pokazywał w środku, nie chcesz tego widzieć. Za kibel 200 tych szylingów, tak? Ichniejszych. Ja nie wiem ile to jest, ale to są w jakichś groszach się liczy. I pani nam wystawia paragon i mówimy, że nie chcemy tego paragonu. A pani mówi, że musi nam wystawić ten paragon. I nam wystawiła ten paragon, nie? I dała. No po prostu coś niesamowitego. A w ogóle to negocjujemy te tuk-tuki i tam w ogóle jakieś szalone historie, bo zaczęło się od 50 000 podobno, tak nam ten Polak mówił. My tutaj zaczęliśmy od 10, ale skończyło się na 5 000, za 5 000 szylingów za 2 osoby. No 5000 szylingów to jest jakieś 7 zł 50 groszy i będzie nas wiózł 30 minut w jedną stronę, bo to jest 16 km po dziurawej drodze. To jest dobra cena. A i banan kosztuje ile? 200 szylingów, proszę zapamiętać, bo to jest cena, którą trzeba płacić, a nie to, co my frajerzy płaciliśmy. Thank you. Thank you. Ale motylek przeleciał pięknie. Kurde, nie złapałem go. No i już. A to jest w ogóle najważniejsza osoba na tym bazarze wielkim, bo ona po prostu już zarządza kiblem i bez niej tutaj wszyscy by zginęli. Więc poszliśmy do najważniejszej VIP-owskiej osoby i ta osoba nam załatwiła tuk-tuka tanio. Bardzo tanio. Tu goście myją warzywa i owoce w ten sposób. Wlali wiaderko wody do worka i teraz właśnie robią tak zwaną pukaneczkę. Tak tutaj się dba o higienę. Z higieną jest kłopot. Dzisiaj mamy rewolucję. Delikatne. Maciek, bo zjadł sałatkę, a mówiłem nie jedz sałaty, nie jedz świeżych warzyw tutaj, których sam nie myłeś pod bieżącą wodą albo mineralną. Mówiłem ci tak, ty sam to mówiłeś i kurna w końcu co zrobiłeś? Kupiłeś sałatkę, a ja powiedziałem nie jem tego, jem tylko mięso, ale naciągnęli mnie na niby sok, który się okazał sokiem z proszku rozpuszczonym wodą, chyba z kibla albo nie wiem skąd, z rynsztoku. Wypiłem i mamy dzisiaj podobną historię. Tylko ja chyba trochę gorzej, więc z dwojga złego, no to on zrobił lepiej. No i dzisiaj można powiedzieć, że jesteśmy odwodnieni, mówiąc bardzo dyplomatycznie. Ale wiemy, uczymy się i jutro już nie popełnimy tego błędu. I negocjacje zakończyły się tak, że przyjechał pan i w ogóle nie rozmawiał po angielsku. I pani też tak słabo, więc się nie zrozumieli. No i okazało się, że 14 zamiast 5, nie? No i tutaj podszedłem do innego i mówię, płacę 7, on mówi 8, ja mówię 7, on mówi 8 albo odjeżdżam, dobra. Zgodziliśmy się na 8. I wysadził pasażerkę. Tak, i wysadził pannę, która tam siedziała, bo się takie nie zmieściły. I jej towar. No i wsadził nas. Teraz przed nami 35 minut drogi. To byśmy szli jakieś 2 godziny, 2,5. No ponad 2 godziny byśmy szli na piechotę. Szkoły Ja bym lubił. A tu jest Indian Joke. Let's go. Come on. Let's go. Hello. Fajne mają sweterki, takie kolorowe, wszystkie w identycznym stylu. Białe koszule, zielony, niebieski, czarny, żółty i plus koszula. Marcin, a wiesz czemu mają takie same? Czemu? Bo niektóre dzieci są biedne, a niektóre są bogate. Więc ładują ich do szkoły, tak, żeby ujednolicają mundurek. No tak, I żeby jedne i drugie nie czuły się jedne, wiesz, gorsze od innych. To jest taka mundurka. To jest fajne. Tylko mnie zastanawia jedno. Jak im nie gorąco w tych sweterkach. Mi jest po prostu tak gorąco, jest taki upał, że a tu jednego zawodu między nogi. Bo już się nie zmieścił. A z tyłu są nasze plecaki. Ale szybciatko. No ale jest zainteresowany ewidentnie. Pierwszy raz chyba tak jedzie z takimi białasami jak my. I am Petano. Yes, Petano. Tano. Tano. Ay, ako irin eh.